Koniec z okupas w Hiszpanii. I tutaj rząd hiszpański w końcu się za to wziął. Właściwie maksymalnie w 3 tygodnie mamy już wyrok sądu. Policja może dokonać tej eksmisji w trybie przyspieszonym, co po prostu podnosi podmiotowość tak naprawdę właścicieli nieruchomości i stawia właścicieli nieruchomości gdzieś tam na wygranej pozycji względem tych nielegalnych lokatorów. Dzień dobry, Dariusz Nowak się kłania z tej strony, Frontline Homes Marbella. W tym odcinku postanowiłem, że zrobię dla Państwa taką pigułkę zmian, które wchodzą w życie lada moment w Hiszpanii dotyczące właśnie rynku nieruchomości. Nagrywam to, mamy końcówkę marca, zmiany wchodzą od 3 kwietnia 2025 roku. Jest to gorący temat w tym świecie inwestorskim, w świecie nieruchomości w Hiszpanii. W związku z czym postanowiłem, że takie podsumowanie, żeby Państwo w kilka minut dowiedzieli się, czego te zmiany dotyczą, bo zmiany są naprawdę konkretne. To są zmiany idące generalnie w dobrym kierunku. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym bardzo serdecznie wszystkim podziękować, ponieważ jak to nagrywam, to mamy już 1000 subskrybentów na tym kanale. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że kiedykolwiek 1000 osób będzie gdzieś tam stale, regularnie oglądać nasze filmy. Właściwie każdy film ma po kilka tysięcy wyświetleń, także to też świadczy o tym, że Państwu się to podoba i że to, co robimy, po prostu jest fajne i gdzieś tam wartościowe. Zachęcam do subskrybowania, do dawania lajków, zapraszam do komentowania. Rozmawiajmy, dyskutujmy, twórzmy fajną społeczność Polaków w Hiszpanii, wspierajmy się nawzajem. No i już. Przechodząc do konkretów, zmiany, które wprowadził hiszpański rząd, o których mowa, dotyczą tak naprawdę kilku głównych obszarów i po kolei. Pierwszy obszar zmian to jest najem krótkoterminowy. I pierwsza taka zmiana, która jest dosyć konkretną zmianą, to jest wymóg zgody wspólnoty mieszkaniowej na wynajem krótkoterminowy. Do tej pory nie było to wymagane, natomiast w tym momencie nowe przepisy mówią jasno, że wymagana jest wyraźna zgoda pisemna wspólnoty mieszkaniowej na wynajem krótkoterminowy i wprowadzony został próg akceptacji, to znaczy potrzebna jest aprobata co najmniej 3/5, czyli 60% członków wspólnoty. Jeśli nie uda się uzyskać tego progu, to na kolejnym spotkaniu po prostu jest to zwykła większość głosów. Więc jest to duża zmiana, której wcześniej nie było, o której sobie jeszcze za chwilkę co nieco powiemy. Po takim zebraniu wspólnoty i po podjęciu uchwały o zgodzie lub braku zgody na wynajem krótkoterminowy obowiązuje 20-dniowy okres karencji, który umożliwia członkom wspólnoty zgłoszenie sprzeciwu i odwołanie się od tej decyzji. Także jeżeli wspólnota podejmie decyzję, że najem krótkoterminowy akceptuje i chce mieć u siebie na swoim osiedlu czy we swojej wspólnocie, to nie oznacza jeszcze, że już następnego dnia możemy puszczać ogłoszenie w portalach ogłoszeniowych, tylko jeszcze jest ten 20-dniowy okres, który musimy odczekać na zgłoszenie właśnie sprzeciwu przez innego z członków. Więc to są tak naprawdę, jeżeli chodzi o najem krótkoterminowy, to są te najważniejsze zmiany. Kolejny obszar to jest walka z nielegalnymi lokatorami, czyli tymi słynnymi okupas i tutaj rząd hiszpański w końcu się za to wziął. To jest to, co wielu z Państwa gdzieś tam blokowało, czy to była jedna po prostu z obaw dotycząca zakupu nieruchomości w Hiszpanii, że kupimy nieruchomość, a ktoś nam ją nielegalnie zajmie i my będziemy mieli problem, żeby takiego osobnika eksmitować, w związku z czym w tym momencie wprowadzone są zmiany. Nowe przepisy mówią, że sprawy dotyczące okupas, dotyczące nielegalnego zajmowania nieruchomości mają być rozstrzygane w ciągu maksymalnie 15 dni, a wyrok ma być ogłaszany w ciągu 3 dni po zakończeniu rozprawy. Także w praktyce oznacza to, że właściwie maksymalnie w 3 tygodnie mamy już wyrok sądu dotyczący eksmisji takiego nielegalnego lokatora, co jest dużą zmianą in plus, bo wcześniej te procedury były skomplikowane, one trwały miesiącami i tak właściwie miesiącami ci nieszczęśliwcy, których to gdzieś tam dotknęło czy spotkało, mieli po prostu z tym problem i nie mogli nic zrobić ze swoją nieruchomością. Jeżeli chodzi o walkę z nielegalnymi lokatorami, no to są też wprowadzone dodatkowe uprawnienia policji. To znaczy wcześniej było tak, że po prostu policja, żeby wejść na taką nieruchomość i eksmitować, potrzebowała mieć nakaz sądu do przeprowadzenia eksmisji, tak? Czyli to
tak jak powiedziałem, ileś miesięcy trwało, natomiast w tym momencie policja będzie mogła przeprowadzić taką eksmisję nawet bez nakazu sądowego w oczywistych przypadkach nielegalnego zajęcia nieruchomości. W praktyce my rekomendujemy zawsze naszym klientom, żeby instalowali różne systemy security, tak, monitoring, czy jakieś detektory ruchu i tak dalej, właśnie po to, żeby po prostu mieć tą informację, że jeżeli coś się dzieje z naszą nieruchomością, to my właściwie wiemy to od razu dostajemy powiadomienie, od razu też jest wzywana firma ochroniarska, w związku z czym nie ma takich niejasności, że ktoś nam zajmie nieruchomość i siedzi w niej, a my o tym tak naprawdę nie wiemy. W związku z czym w takich przypadkach, kiedy mamy to udokumentowane również wideo, to po prostu policja może dokonać tej eksmisji w trybie przyspieszonym, w trybie natychmiastowym. Kolejna sprawa to jest zaostrzenie sankcji karnych. Do tej pory te sankcje były dosyć łagodne za nielegalne zajmowanie takiej nieruchomości. Natomiast w tym momencie zmiany wprowadzają karę aż do 5 lat pozbawienia wolności za właśnie naruszenie tego prawa do mieszkania, za naruszenie miejsca zamieszkania. Kolejna rzecz to jest uproszczenie formularzy zgłoszeniowych, to znaczy wcześniej, kiedy mieliśmy do czynienia z Okupas, to te procedury były dosyć skomplikowane, czasochłonne, natomiast w tym momencie są to uproszczone formularze, co znacznie usprawni rozpoczęcie procesu sądowego. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało w praktyce, natomiast no wszystko wskazuje na to, że po prostu będzie prosty formularz zgłoszeniowy z jakąś dokumentacją, że tak, udokumentowaliśmy, że ktoś nam nielegalnie zajmuje nieruchomość i jest szybka sprawa do sądu. Czekamy kilka dni, czy maksymalnie te 3 tygodnie i mamy temat załatwiony. Więc jeżeli chodzi o walkę z tymi nielegalnymi lokatorami z Okupas, to są te najważniejsze zmiany. Kolejny aspekt, który rząd hiszpański wprowadza, to jest właśnie większa ochrona właścicieli nieruchomości. Jedna rzecz to jest to, co już powiedziałem właśnie, czyli te procedury, które były do tej pory skomplikowane, są upraszczane i te formularze zgłoszeniowe mają działać szybko. Kolejna rzecz to jest również wprowadzenie odpowiedzialności za szkody. Czyli jeżeli taka osoba nielegalnie zajmie nam naszą nieruchomość, to do tej pory tak naprawdę, jeżeli wyrządziła jakieś szkody w tym mieszkaniu, w tym apartamencie, to ciężko było wyegzekwować od niej pokrycie tych szkód. Natomiast w tym momencie jest wprowadzona właśnie możliwość dochodzenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody, co po prostu podnosi podmiotowość tak naprawdę właścicieli nieruchomości i stawia właścicieli nieruchomości gdzieś tam na wygranej pozycji względem tych nielegalnych lokatorów, gdzie do tej pory bywało z tym różnie. Jeszcze jedna zmiana, która jest wprowadzona, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt, to jest kwestia, zostały nadane zwiększone uprawnienia dla prezesa wspólnoty. To znaczy wcześniej do tej pory było tak, że prezes miał ograniczone możliwości interwencji, czy to w przypadku Okupas, czy to w przypadku, kiedy ktoś po prostu sobie wynajmował swój apartament na wynajem krótkoterminowy, natomiast w tym momencie prezes wspólnoty mieszkaniowej będzie mógł zażądać zaprzestania wynajmu takiego lokalu w przypadku, kiedy wspólnota nie wyraziła zgody na wynajem krótkoterminowym. Czyli tutaj mamy do czynienia z odwróceniem i tutaj mamy do czynienia z większą ochroną po prostu wspólnoty, która podjęła decyzję, że nie chce takiego wynajmu krótkoterminowego mieć, a w sytuacji, kiedy ktoś by się z tego wyłamał i mimo to wynajmował krótkoterminowo, no to prezes wspólnoty w imieniu reszty mieszkańców może podjąć odpowiednie kroki, żeby po prostu taki wynajem krótkoterminowy zaprzestać. Są wprowadzone jeszcze dodatkowe zmiany, takie trochę mniejsze, ale wydaje mi się, że też nie mniej istotne i warto o nich wiedzieć, jeżeli posiadacie Państwo nieruchomość w Hiszpanii albo myślicie o tym, żeby ją kupić. To jest kwestia, szczególnie w tych celach właśnie inwestycyjnych, to jest kwestia rejestracji wynajmów krótkoterminowych i do tej pory to było tak, że rejestracja apartamentów pod ten wynajem turystyczny nie była wymagana, natomiast w tym momencie już od początku tego roku, właściwie od 2 stycznia, obowiązuje jednolity rejestr wynajmów krótkoterminowych i każda nieruchomość musi uzyskać swój indywidualny numer identyfikacyjny i dotyczy to zarówno apartamentów, jak i właścicieli. Jeżeli jesteście Państwo właścicielami nieruchomości i zajmujecie się wynajmem krótkoterminowym samodzielnie, to Państwo również w tym rejestrze musicie widnieć i jesteście Państwo przypisani do tej nieruchomości. Natomiast w sytuacji, kiedy korzystacie Państwo z usług zewnętrznego operatora, zewnętrznej firmy, która zarządza Wam najmem, to wówczas
ten operator musi być zgłoszony do rejestru tego urzędowego i on jest również przypisany do nieruchomości, którą zarządza. Więc to jest istotna zmiana, o której warto wiedzieć. Tak naprawdę ostatnia sprawa to jest też to, co się gdzieś tam często pojawia, to znaczy pytanie, czy jeżeli ktoś już ma nieruchomość, która pracuje w wynajmie krótkoterminowym, ma licencję turystyczną, to czy te zmiany, które są wprowadzone teraz od 3 kwietnia, jego też obowiązują. I tutaj ja też to konsultowałem dwukrotnie z 2 różnymi prawnikami. Nie, prawo nie działa wstecz. Jeżeli Państwo macie już przyznaną licencję turystyczną, to te zmiany, które wchodzą, Państwa nie obowiązują. Przede wszystkim dotyczy to zmiany, jeżeli chodzi o uzyskanie zgody wspólnoty, tak? Macie Państwo przyznaną licencję turystyczną i już nie musicie mieć oddzielnej, jeszcze dodatkowej zgody wspólnoty pisemnej na wynajem turystyczny. Licencje turystyczne, które będą wydawane po 3 kwietnia, będą już potrzebowały mieć oczywiście i licencję, i zgodę wspólnoty na wynajem krótkoterminowy. Moim zdaniem jest to, szczerze powiedziawszy, biorąc całokształt tych zmian, są to zmiany idące w dobrym kierunku. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że te zmiany dotyczące wymogu zgody wspólnoty są troszkę i minus, no bo mogą nam gdzieś tam krępować ręce. Tak, natomiast z drugiej strony też weźmy pod uwagę, że z punktu widzenia osób, które kupują nieruchomości na własny użytek, czy jako holiday home, czy po prostu tutaj mieszkają, po prostu one mogą nie chcieć mieć wynajmu krótkoterminowego i zmiany lokatorów, zmiany sąsiadów co tydzień, w związku z czym uważam, że należy to zrozumieć i to, co tak naprawdę my robimy, właśnie w tym momencie jesteśmy w trakcie procedowania też takiej transakcji, to znaczy klienci chcą kupić nieruchomość, natomiast chcą mieć pewność, że ta właśnie licencja turystyczna i ta zgoda na ten wynajem turystyczny będzie. To, co my robimy i to, co ja też Państwu rekomenduję, to jest przeprowadzenie postępowania z prawnikiem, wynajęcie dobrego prawnika, żeby prawnik zrobił po prostu due diligence i sprawdził, jak wyglądają protokoły z zebrań wspólnoty, jak wygląda statut wspólnoty, żeby po prostu sprawdzić, czy po zakupie tej nieruchomości będziemy mogli wynajmować krótkoterminowo, czy nie. Tutaj uważam, że rola prawnika będzie nieoceniona i też polecam Państwu w takich sytuacjach po prostu tego prawnika ze sobą mieć. Jeżeli chodzi o wynajem ten turystyczny i ten wynajem krótkoterminowy w przypadku rynku pierwotnego, to polecam Państwu, i to jest też coś, co my robimy, to znaczy polecam Państwu sprawdzenie na tyle, na ile się da, czy inwestycja, w której kupujecie, jest to inwestycja, gdzie większość osób kupuje właśnie z zamiarem wynajmów krótkoterminowych, czy nie. Oczywiście jest to trudno oszacować, kiedy kupujemy nieruchomość na 2 lata przed odbiorem, tak, i rezerwujemy sobie apartament na 2 lata przed odbiorem, to trudno jest to zweryfikować. Natomiast prawda jest taka, że deweloperzy wiedzą, bo mają różne formularze, gdzie ludzie wypełniają, w jakich celach kupują te swoje nieruchomości. Jeżeli wiemy, że to są nieruchomości i też sama infrastruktura tych osiedli często jest przystosowana do wynajmu krótkoterminowego, to tutaj, szczerze powiedziawszy, nie ma obaw. I co do zasady, myślę, że jeżeli chodzi o wynajem, o rynek pierwotny, tutaj bym się bardzo nie obawiał, dlatego że większość osób, które kupuje jednak inwestycyjnie i oni po prostu chcą mieć, nawet jeżeli oni tego nie będą wynajmować krótkoterminowo, to chcą taką opcję mieć. I właściwie znam tylko jeden przypadek wspólnoty tutaj na Wybrzeżu, gdzie wspólnota się nie zgodziła na to, żeby ten wynajem krótkoterminowy był, a reszta jednak jest, każdy chce sobie dać tą opcję, mówiąc tak. No dobrze, to wszystko. W opisie tego filmu znajdują się linki do artykułów różnych, gdzie możecie sobie Państwo nieco więcej na ten temat przeczytać. Natomiast to jest taka pigułka ode mnie, taka pomoc, żeby Państwo po prostu mogli sobie zobaczyć i usłyszeć, jak to faktycznie jest i czego te zmiany dotyczą. Także to tyle. Zapraszam Państwa do komentowania, do subskrybowania. Jestem ciekaw, co Państwo myślicie na ten temat, czy to są zmiany, które idą w dobrym kierunku, czy to są zmiany przyciągające, czy odpychające inwestorów. Jeżeli macie Państwo również jakieś pytania, albo chcecie się skonsultować, albo przede wszystkim, jeżeli chcecie kupić nieruchomość na Costa del Sol, czy to inwestycyjnie, czy to dla siebie jako holiday home, zapraszam. My i nasz zespół tutaj pomoże w doborze najciekawszych tematów inwestycyjnych, które z jednej strony wzrosną na wartości, a z drugiej strony, które będzie można bezpiecznie i pewnie wynajmować krótkoterminowo w przyszłości. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.